Dzień dobry. Hydrauliczny układ sterowania sprzęgłem BMW 1200 GS wypełniony jest olejem, którego zadaniem jest przenoszenie energii w układzie hydraulicznym i podlega wymianie jak każdy olej. My go wymienimy przy użyciu narzędzi jak w prawdziwym warsztacie serwisu BMW. Zobaczcie, jakie to proste. Zapraszam na warsztat. Nie zapomnijcie wcisnąć tego magicznego guziczka. Jak Wam się chce nacisnąć, to w warsztacie praca lepiej idzie. W motocyklu BMW 1200 GS na kierownicy znajdziemy dwa zbiorniki, dwóch niezależnych układów hydraulicznych. Hamulcowego wypełnionego płynem DOT 4 i drugi pracujący w układzie sprzęgła. Tutaj jest inaczej niż u starszego brata 1150. Tutaj możemy użyć tylko mineralnego oleju hydraulicznego. Na drugim końcu przewodu hydraulicznego podłączonego do klamki zintegrowanej z pompą znajdziemy wysprzęglik odpowiedzialny za rozłączanie układu napędowego od silnika. Jak działa wysprzęglik? Możecie zobaczyć w tym filmie na przykładzie motocykla 1150 GS. Link u góry. Zaczniemy od naszego zbiornika. Do otwarcia powinniśmy użyć dedykowanego narzędzia, które zwalnia dwa zatrzaski. Jeśli zbiornik był już otwierany bez niego, nakrętka łatwo się odkręca. Musimy zrobić miejsce na nowy olej, mineralny olej hydrauliczny. Użycie w tym miejscu syntetycznego płynu hamulcowego zniszczy uszczelki układu. Zbiornik mieści około 10 ml oleju. Zapamiętajcie, ta informacja może się za chwilę przydać. Teraz skompletujemy narzędzie potrzebne do wymiany oleju. Serwis używa wężyka, strzykawki o objętości 100 ml i opaski plastikowej trytki. Ważne, aby strzykawka miała 100 ml objętości i dzięki temu wymienimy płyn w układzie za jednym podejściem. Olej, jaki stosuje BMW, to Vitamol V10 lub Hyspin V10. To mineralne oleje hydrauliczne. My użyjemy oleju LHM, czyli Liquid Hydraulic Mineral. Spełni swoje zadanie tak samo jak oleje producentów, u których zamawia BMW. Napełniamy naszą strzykawkę olejem bardzo dokładnie. Zwracamy uwagę, aby nie pozostawić w niej wolnych przestrzeni, a tym samym powietrza. Moglibyśmy w ten sposób wprowadzić je do układu motocykla. Wymianę oleju będziemy przeprowadzać z tego miejsca, od wysprzęglika w kierunku pompy. Dokładnie wypełniony olejem wężyk ze strzykawką po prostu zakładamy na odpowietrznik. Staramy się, aby połączenie strzykawka-wężyk i odpowietrznik-wężyk było możliwie szczelne, tak aby stracić jak najmniej oleju podczas kiedy będziemy wytwarzali ciśnienie, wtłaczając olej do układu.
Od tego, jak mocno odkręcimy odpowietrznik, będzie zależała siła, z jaką będziemy musieli wciskać tłok strzykawki i jak dużo oleju wykapie przez odpowietrznik. Wymiana polega na wprowadzaniu oleju przez odpowietrznik wysprzęglika i odbieraniu go w zbiorniku na pompie sprzęgła do czasu, aż wpompujemy cały olej ze 100 ml strzykawki. Znając objętość zbiornika na kierownicy i obserwując skalę dużej strzykawki, można łatwo się domyślić, kiedy należy odebrać olej ze zbiornika. W naszym zbiorniku znajduje się teraz nowy olej. Pozostało tylko uzupełnić go do właściwego poziomu. Na zbiorniku znajdziemy dwa oznaczenia: minimum i maksimum. Odczytu dokonujemy oczywiście przy założeniu, że zbiornik znajduje się w pozycji możliwie najbliżej poziomu w obu osiach. Jeśli mamy wątpliwości, możemy użyć poziomicy, podobnie jak robiliśmy to na zbiorniku płynu hamulcowego. Tym samym dotarliśmy już do końca naszej pracy. W układzie znajduje się teraz nowiutki olej, pozbawiony wilgoci, który zapewni dobrą pracę sprzęgła, smarowanie i zabezpieczy wnętrze mechanizmu pompy i wysprzęglika przed korozją. Zadbany i serwisowany motocykl odwdzięczy się długą, bezawaryjną pracą podczas dalekich wypraw. Bo zadbany motocykl nie jest tylko umyty i nawoskowany. Wiele ważnych czynności możecie zrobić sami. Czasem jest to banalnie proste, jak wymiana oleju w układzie hydraulicznego sterowania sprzęgłem. Nie potrzeba na to więcej niż 2 piwa czasu. Łapka w górę i do zobaczenia w następnym warsztacie.